Witajcie moi kochani, jak wielu z Was wie, jestem w Chorwacji na jakieś 3 miesiące i nie mogłam zmarnować takiej okazji, żeby nie odwiedzić kilku miejsc, gdzie nagrano Grę o Tron. I Was chciałabym zabrać ze sobą w poszczególne miejsca, gdzie nagrywano poszczególne sceny i poszczególne kadry, gdzie nagrywano Grę o Tron. Mam ich przygotowanych z ponad 10, dokładnie nie wiem ile, tu się wyświetli liczba. Dokładnie było ich tyle. Zaczynamy! Jesteśmy właśnie w forcie Lovienac i tu właśnie tutaj kilka scen zostało nagranych z Dnia Króla Joffreya. Pierwszy kadr, jaki chciałam wam pokazać, to właśnie tam, gdzie stał król Joffrey i oglądał, jak inni walczą w jego dzień. Tutaj sobie stał król Joffrey. I kolejna scena z Dnia Króla Joffreya, kiedy rycerze walczyli w jego imieniu i jeden wypchnął drugiego za mur. I to było właśnie w tym miejscu, gdzie jeden strąca drugiego i leci sobie na dół. A to właśnie tu król Joffrey oglądał całe widowisko. Jesteśmy nadal w forcie Lovienac i tu mamy kolejny kadr podczas Dnia Króla Joffreya, gdzie był ten jeden rycerz, którego chciał stracić, ale zrobił z niego błazna, bo podobno to jest źle, jeśli kogoś się zabije w dniu swojego dnia. Kolejną sceną w forcie Lovienac jest scena, gdzie Cersei rozmawia z Peterem Baelishem. I kolejna scena, gdzie Cersei idzie razem ze swoją strażą. Tym razem jesteśmy pod fortem Lovienac, czyli Czerwoną Twierdzą. Scena, w której Sansa rozmawia ze swoją służką Shae i chwilę później jest kolejny kadr, w którym Sansa rozmawia z Peterem Baelishem. To właśnie tutaj córka Cersei wypływa do Dorne. Jesteśmy już w Starym Mieście i tutaj mamy scenę, gdzie Cersei razem ze swoimi strażnikami idzie odwiedzić Wielkiego Wróbla. Tym razem jesteśmy przy scenie, w której Cersei wraca ze swojego marszu wstydu i przechodzi przez bramę. To samo miejsce, ta sama scena, ale inny kadr. Tu mamy kadr, kiedy ona dopiero idzie w stronę bramy, a wcześniej był kadr, kiedy ona już dotarła do swojej bramy. Tutaj mamy kadr z przemówień wróbli. Na tych schodach właśnie wróble sobie robiły swoje przemówienia. W tej scenie król Joffrey idzie ze swoją strażą. I kolejny kadr, w którym widzimy, jak Tyrion rozmawia z Lordem Varysem z takim widoczkiem. Dokładnie ta sama scena, ale inny kadr z widokiem na fort Lovienac, czyli Czerwoną Twierdzę. I kolejny kadr, w którym widzimy Shae oglądającą całą panoramę królewskiej przystani, a w tym wypadku Dubrownika. Myślę, że dobrze wiecie, która to jest scena, w której Daenerys przychodzi pod dom nieumarłych, by odbić swoje smoki. Znalezienie tego kadru dość trochę mi zajęło, ponieważ był on trochę taki
inne, trudne do znalezienia. Ale to jest właśnie ta scena, w której Jamie wraca do królewskiej przystani bez jednej ręki. Nie pamiętam, czy to była prawa, czy lewa? Prawa, to była prawa. I właśnie zaraz wam pokażę ten kadr. Okej, spojrzałam jeszcze raz na zdjęcie i to nie jest dokładnie ten sam kadr, ponieważ oni, wydaje mi się, że po prostu postawili w rogu wysoko kamerę, ale myślę, że bardzo blisko tego, co chciałam wam pokazać. Niestety nie możemy już wejść, bo jest po czasie, ale dokładnie tutaj jest scena, w której Daenerys przyszła do króla Quart, żeby prosić o statki. Tyle, niestety pan już nas wyprasza. Thank you very much, bye! Znajdujemy się właśnie przed domem rozpusty Petera Bailisha, gdzie poznał się Tyrion z Oberynem i szli sobie potem tam daleko. I to jest jeden kadr, a zaraz pokażę wam drugi kadr. I mamy drugi kadr, gdzie sobie już tu idą dalej. Jesteśmy już w ostatnim miejscu w Dobrywniku i chciałam wam pokazać kadr, w którym Sansa ucieka razem z tym rycerzem przerobionym na błazna po schodach, uciekając z królewskiej przystani. I muszę być z wami szczera, że nie mam 100% pewności, że to są te schody, ponieważ tych uliczek, takich podobnych uliczek jest tu multum, naprawdę multum i przeszłam większość z nich, ale niestety nie jestem wam w stanie powiedzieć, czy to jest na pewno to. Wydaje mi się, że to, a na pewno jest to podobne, na pewno zostało to nakręcone w którejś z tych uliczek w Dubrowniku. Także co, to jest właśnie ta scena, gdzie Sansa razem z błaznem ucieka z królewskiej przystani, a my uciekamy razem z Sansą, ponieważ to jest ostatni kadr w Dubrowniku. Lecimy dalej. Odłączyliśmy się od Sansy i w przeciwieństwie do niej uciekliśmy do Splitu, a dokładniej do piwnicy Dioklecjana. I tu były przetrzymywane smoki Daenerys. Tak, to właśnie ta piwnica. W filmie trochę powiększona. Drugi kadr znajduje się zaledwie kilka metrów dalej. To właśnie tutaj znajdował się tron Daenerys. I ostatnie miejsce w Splicie, które chciałam wam pokazać, to scena, w której widzimy bunt niewolników, którzy pędzą tą właśnie drogą. Znajdujemy się właśnie w forcie Cleese. To właśnie tutaj nagrywali sceny, kiedy Daenerys przyszła wyzwolić miasto Meereen od niewolnictwa. Znajdujemy się właśnie w Szybeniku, czyli w mieście, które służyło jako Braavos. A miejsce, w którym stoję, to właśnie kadr, w którym ojciec Margaery przypłynął do Braavos, do Żelaznego Banku, żeby tam z nimi trochę pogadać. Drugim miejscem, i w zasadzie ostatnim w Szybieniku, jakie chciałam wam pokazać, jest miejsce, w której Arya stała pod murem, a w tle przechodził Meryn Trant. To już wszystkie miejsca w Chorwacji. Byłam jeszcze w jednym miejscu, Azur Window na Malcie. Tam nagrywali sceny z wesela Khal Drogo i Daenerys. Takie zdjęcie mi się udało zrobić. Niestety na tą chwilę wygląda to tak. Zawaliło się, niestety, ale cóż, bywa. Jeśli również jesteście fanami Gry o Tron, to możecie zostawić komentarz. Możecie również zostawić łapkę w górę czy subskrypcję. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!